Dzień dobry, panie profesorze. Dawno się nie widzieliśmy. A to dlatego, że byłem w dalekiej Australii na regatach, ale już wróciłem i chciałbym zaprosić pana, panie profesorze, dzisiaj na wspólny spacer, na nasz Power Walk, do którego dołączy, myślę, wiele innych osób, Power Walkerów i Power Walkerek. Moi drodzy, dzień dobry, nazywam się Mateusz Kusznierewicz i przedstawiam wam pana profesora Władysława Bartoszewskiego, mojego mentora, takiego na odległość, ale osobę, która wpłynęła w wyjątkowy sposób na moje życie. Jaki miał pan profesor wpływ na moje życie? Zaraz wam opowiem. Moi drodzy, jestem teraz w Sopocie. Wróciłem już z Australii i tutaj w samym centrum Sopotu, dokładnie przy dworcu PKP, jest pomnik pana profesora Władysława Bartoszewskiego, który od wielu lat, jak wspomniałem, jest dla mnie inspiracją. Pan profesor odszedł już z tego świata kilka lat temu, ale w swoim życiu przeżył wiele wyjątkowych i myślę, że bardzo ciężkich chwil. Urodził się w 1922 roku. Przeżył II wojnę światową, był więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Później był związany z polityką. Był m.in. ambasadorem Polski w Austrii, ministrem, sekretarzem stanu w Radzie Ministrów. Ale dzisiaj nie będzie o polityce. Oczywiście, bo przepraszam, że tak powiem, ale polityka jest toksyczna, a my przecież na powerwalkach mówimy o zdrowiu. Toksyczność w niczym nie nawiązuje do zdrowia, więc będziemy unikać polityki w pełni. Ale dziękuję jednemu z naszych patronów, Rafałowi, który przestrzegł mnie przed tym i zwrócił na to uwagę. Ale to, co dla mnie myślę, że jest najważniejsze, biorąc pod uwagę, przepraszam, po podróży długiej w samolocie mam chrypkę, ale zaraz już myślę, że będzie dobrze. To, co pan profesor Władysław Bartoszewski zostawił w moim sercu i w moim umyśle, to jest to oto zdanie, które za chwilę wam pokażę i też przeczytam, a mianowicie: w życiu warto być przyzwoitym. Dziękuję, panie profesorze, za te słowa, bo one są dla mnie bardzo ważne, jedne z, jak nie z najważniejszych w moim życiu. Tak, staram się być w życiu przyzwoitym człowiekiem. I co ciekawe, nie przychodzi mi to trudno. Uważam w ogóle, że to jest coś bardzo dobrego i pozytywnego być w życiu człowiekiem przyzwoitym i bardzo doceniam to, że mam wokół siebie też ludzi właśnie przyzwoitych. Zastanówmy się, czym jest przyzwoitość w życiu. Jak byśmy mogli to zdefiniować? Oczywiście to będzie moja własna ocena, to co za chwilę wam powiem. I nie tylko z mojej perspektywy to powiem, ale także i z moich obserwacji. Słowo pozytywny dobrze mi się kojarzy. Ciekaw jestem, czy wam również. To uważam, że to jest coś, co jest bardzo dobrego, pozytywnego. Coś, co bycie przyzwoitym także jest dla mnie czymś, co jest odpowiednim do danej sytuacji, ale także i do ludzi, których mamy
wokół siebie. I to jest w ogóle dla mnie punkt wyjścia do jakiegokolwiek działania. Pan profesor powiedział też kiedyś, że jeżeli nie wiesz, jak się zachować, to zachowuj się przyzwoicie. I ponieważ mam w życiu sposobność być w różnych sytuacjach, to dla mnie jest to punkt wyjścia do zawsze tych interakcji międzyludzkich, żeby właśnie być w życiu przyzwoitym. I oczywiście bardzo duże znaczenie ma to, co wyniosłem z domu, czyli w jaki sposób byłem wychowany, no głównie przez moich rodziców, ale także i przez szerszą, jakby tak spojrzeć, rodzinę. I uważam, że wyniosłem z domu te dobre zachowania. Uprzejmość, bycie uczynnym, pomocnym i też empatycznym w stosunku do innych osób. I to myślę, że jest jedno, to jest to, że się z takimi cechami charakteru rodzimy, ale też je nabywamy. Nabywamy, będąc ich świadomymi, ale także i przebywając wśród osób, w gronie osób, które w odpowiedni sposób potrafią się zachować i są tego, czego szukam właśnie wśród takich osób, z którymi jestem, osobami przyzwoitymi. Bo nieraz już pewno też to słyszeliście, że kto z kim przystaje, takim się staje. I uważam, że w tym jest bardzo dużo racji. Będąc przez ponad 2 tygodnie w Australii, to były te pierwsze tygodnie tego roku, miałem wielką przyjemność pływać, ale też i mieszkać w jednym domu z Johnem Bertrandem, którego kiedyś gościliśmy tutaj na naszym Powerwalku. I muszę wam powiedzieć, że to jest osoba o wielkim umyśle, ale też i wielkim sercu. Dlaczego mówię o Johnie? Ponieważ chciałbym wam dać kilka przykładów jego zachowania, które moim zdaniem idealnie pasują do dzisiejszego tematu, dzisiejszego Powerwalka. Otóż John, niezależnie czy w stosunku do osób, które bardzo dobrze zna, czy też spotyka zupełnie przypadkiem na ulicy, czy w kawiarni, czy w biurze, czy w klubie żeglarskim, to jest bardzo pozytywnie nastawiony, witając się z wszystkimi. Greetings, good day, jak to mówią Australijczycy, good morning. I od razu, co za tym idzie, to ciekawość, taka pozytywna ciekawość. Hey, how are you? Everything okay? How is it going? To są takie po angielsku określenia, które można w prosty sposób przełożyć też na polski. Takie, które są w pewnym sensie taką pozytywną zaczepką dla osoby, którą spotykamy. Samo uśmiechnięcie się i wyjście z takim ciekawym pytaniem, jak się masz, co słychać, nie wchodząc w szczegóły, już jest moim zdaniem bardzo pozytywnym takim nawiązaniem kontaktu, ale także i zaciekawieniem w stosunku do drugiej osoby. Kolejna rzecz, którą zauważyłem u Johna, to od razu po tym pytanie, czym się zajmujesz? Co robisz teraz? Czy mogę ci w jakiś sposób pomóc? Oczywiście to już nie na samym początku, ale za jakąś chwilę. I to jest coś, co jest także odbierane przez ludzi bardzo, bardzo dobrze. I zauważyłem też u niego, ale też u wielu innych osób, które mógłbym określić mianem osób przyzwoitych,
zachowujących się właśnie odpowiednio, to jest to, że to są osoby, które nie oceniają drugiego człowieka poprzez jego postępowanie czy nawet zachowanie, ale przede wszystkim są ciekawe, dlaczego tak ktoś się zachowuje albo tak ktoś robi. I z tej ciekawości wynikają później różne interakcje, właśnie takie jak współdziałanie czy pomoc. I to, wydaje mi się, jest bardzo fajnym takim przykładem, jak można się zachowywać w stosunku do drugiej osoby. Niezależnie, czy ją bardzo dobrze znamy, czy słabo znamy, albo w ogóle poznajemy po raz pierwszy. Czyli otwartość, życzliwość, sympatia wręcz, taki kredyt zaufania już na samym początku, ale też i wsparcie, co jeszcze? Zainteresowanie i taka ciekawość. Właśnie ciekawość myślę, że jest czymś, co bardzo wyróżnia Johna i osoby, które uważam, że w bardzo taki otwarty sposób podchodzą do innych ludzi. Tego samego staram się też nauczyć swoje dzieci. Czasami odprowadzając je, czy odwożąc do szkoły, kiedy wysiadają z samochodu, albo już się żegnamy, to życzę im cudownego dnia i mówię, bądź dzisiaj życzliwy w stosunku do innych osób i pomagaj. Te dwa określenia właśnie, te dwa przesłania, zostawiam ich z tym. Bądź życzliwy, życzliwa i pomagaj innym ludziom. I zauważyłem, że to do nich trafiło. To oczywiście nie tak od razu i bardzo często widzę taką minę, ojejku, tata, już przestań gadać tyle, ale prawda jest taka, że później, kiedy chociażby na wywiadówce słyszymy od pani nauczycielki, pani wychowawczyni, że Max wyróżnia się tym, że jest bardzo pomocny w stosunku do innych osób, innych uczniów, niezależnie czy chodzi o stanięcie w obronie osoby, kolegi albo koleżanki, na którą się inni znęcają, albo pożyczenie długopisu, albo pomoc w wyjaśnieniu jakiegoś zagadnienia związanego z nauką, z lekcją, to kurde działa. Jestem z tego niesamowicie zadowolony, wręcz dumny, że tu nie chodzi o oceny w nauce, to nie chodzi o stopnie w Librusie, chyba tak się nazywa ten system, już dzieciaki nie mają tych dzienniczków szkolnych, takich jakie były jeszcze w moich czasach, ale właśnie to zachowanie, z którego, co ciekawe, też w szkole dostaje się oceny. Żeby dostać czerwony pasek, chyba trzeba mieć co najmniej dobre albo bardzo dobre zachowanie. No i cieszę się, że szkoła także na to zwraca uwagę i to też ocenia, ponieważ uważam, że w życiu bardzo przydatne jest przede wszystkim umiejętne, odpowiednie zachowanie. I te osoby, które wiedzą, jak się zachować i wierzą w to, że warto być przyzwoitym, tak jak profesor Władysław Bartoszewski rzekł mówić, to naprawdę osiągają w życiu, moim zdaniem, bardzo dużo i mogą osiągnąć dużo więcej niż te osoby, które na to nie zwracają uwagi. Z tym zachowaniem się przyzwoicie to też trzeba uważać, ponieważ jakiś czas temu byłem osobą, która aż nadmiernie, jeżeli mogę to tak ująć, albo na siłę starała się być bardzo uprzejma i taka przyzwoita. Ten szum wody, którą teraz będziecie słyszeć, to jest strumyk, który płynie wzdłuż
poprzek, przepraszam, Sopotu, z Górnego Sopotu aż do Zatoki Gdańskiej. Te nasze powerwalki są o tyle fantastyczne, że my przecież chodzimy i to nie jest studio do nagrań, gdzie wszystko jest wyciszone i audio jest tak znakomite, tylko właśnie jesteśmy w różnych miejscach, czasami w parku, czasami w lesie, czasami przy ulicy, gdzie jeżdżą samochody, śmieciarki zabierają śmieci o tej właśnie godzinie porannej, często 6:15, 20, 30, a ja właśnie dzisiaj spaceruję po Sopocie, w którym jest cisza, spokój i co ciekawe, ptaki już zaczęły śpiewać. To jest dopiero dobry początek dnia. Nie dosyć, że miły i sympatyczny, bo w fajnym towarzystwie, za którym Wam bardzo dziękuję, to jeszcze zdrowy i energetyzujący. Tak, bo powerwalki dają energię na cały dzień. Więc wracając do tego, co mówiłem, że były lata, kiedy aż mdliło, myślę, mogło mdlić innych od mojej uprzejmości i przyzwoitości. I po jakimś czasie zacząłem zwracać właśnie na to uwagę i powiedziałem sobie, można nadal być przyzwoitym, ale nie do końca na wszystko się zgadzać, uśmiechać. Czasami, a może nawet zawsze, warto być przede wszystkim sobą. I co ja mam na myśli? To, że bardzo często jak poznawałem jakąś nową osobę, to był tylko uśmiech i na wszystko odpowiadałem tak. I że wszystko jest fantastycznie, bardzo dobrze i tutaj ci są najlepsi, jakie piękne miejsce. Ale zmieniłem to, jako ciekawostkę Wam powiem, w taki niewielki sposób, ale jako przykład Wam powiem, nawet sprzed miesiąca. Otóż byłem zaproszony przez Kamila Kozieł i Krzysztofa Czeczota, którzy do nagrania, do wywiadu, nagrania do ich podcastów Maratończycy Puenty. Kamila Kozioł bardzo dobrze pewno znacie, ponieważ jest jednym z gospodarzy naszych powerwalków. Raz w miesiącu prowadzi powerwalk. A Krzysztof Czeczot jest z zawodu aktorem i reżyserem. No i fantastycznie obaj mówią i też prowadzą swój własny podcast. No i na tym spotkaniu, zanim weszliśmy do studia, miałem przyjemność poznać po raz pierwszy osobiście Karolinę Gorczycę. Znaną i lubianą aktorkę, która jest żoną Krzysztofa. I to było bardzo miłe spotkanie. Przywitaliśmy się. I kiedyś myślę, że moją reakcją na takie spotkanie byłoby uśmiech i na wszystko tak, dzień dobry, cześć, jak pięknie, jak fantastycznie, jak cudownie. Czyli można by powiedzieć idealna definicja bycia przyzwoitym, w odpowiedni sposób się zachowując przy okazji pierwszego spotkania. Ale ja sobie pozwoliłem trochę to zmienić u siebie, a mianowicie w takiej sytuacji, oczywiście te pierwsze słowa były jak najbardziej sympatyczne, ale kiedy Karolina nawiązała do nagrania i zapytała, no to pewno będzie to fajna rozmowa, to ja wtedy pamiętam, że odpowiedziałem coś w stylu fajna, z nimi, z takimi gadułami, nie sądzę, bo oni najlepiej to gadają tylko między sobą i pewno ciężko będzie, coś takiego nawiązałem, że przebić się nawet do nich. I tak stwierdziłem, jeszcze dodałem do tego, wiesz co, powiem Ci, że postanowiłem, że chyba nic im po prostu ciekawego nie powiem. Coś w tym stylu, używając jakiegoś, no myślę, że odrobinę humoru. Co nie było negatywnym nastawieniem do obu chłopaków, ale było przede wszystkim czymś, co było takim trochę, no jakby to nazwać, czymś
takim zaczepnym w stosunku do ich obojga. Karolina się uśmiechnęła. Nawet chyba nic nie musiała skomentować, bo wiedziała bardzo dobrze, co mam na myśli. I to było w mojej ocenie, ale chłopaków, jak mi później powiedzieli, również w ogóle bardzo fajnie odebrane. Czyli jaki wniosek z tego, że ta przyzwoitość nasza i odpowiednie zachowanie nie zawsze musi być takie mdłe, takie idealne, wymuskane. Przyzwoitość to także jest pewien poziom, to jest jakość, to jest humor, to jest wsparcie, to jest co jeszcze? To jest serdeczność i takie pozytywne nastawienie do świata. I myślę, że to jest coś, z czym chciałbym Was zostawić dzisiaj po tym Power Walku. Coś, co jest we mnie i ja to bardzo dobrze czuję. Zauważyłem też, że zarówno ja, jak i też osoby, które oceniam jako osoby przyzwoite, potrafiące się przyzwoicie zachować, to są osoby, które bardzo dużo osiągają w życiu. Osiągają zadowolenia, satysfakcji, radości i takiego spokoju wewnętrznego. A spokój wewnętrzny jest bardzo ważnym elementem naszego życia, a przede wszystkim dobrostanu. To jest jeden z tych 5 czynników wpływających na nasz dobrostan. Jeżeli dobrze się przede wszystkim czujemy sami z sobą, ale jesteśmy też dobrze odbierani przez innych ludzi. I ta dobra energia, która się tworzy przez nas, przy nas, wokół nas, oddziałuje też na innych, to ta dobra energia też wraca i może wrócić do nas. Jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, a może za 10 lat. Wróci do nas jak ten australijski bumerang, który rzucimy i do nas wróci. I to jest coś, co uważam, że jest w życiu bardzo ważne, żeby żyć w zgodzie ze sobą, ale także i tworzyć dobrą energię wokół siebie. I uważam, że to, co pan profesor Władysław Bartoszewski wielokrotnie podkreślał, to jest bycie przyzwoitym jest dobre i dla nas, i dla innych, i dla świata. Jeżeli tak też myślicie, to super. O co mogę Was jedynie poprosić, to to, żebyście podawali to też dalej innym, bo uważam, że od innych osób możemy bardzo dużo się nauczyć. Tak jak ja od już świętej pamięci profesora Władysława Bartoszewskiego wiele się nauczyłem i to on mi dał pewne wskazówki do życia. Chociażby właśnie tą myśl, że warto być przyzwoitym. I z tym myślę, że już Was dzisiaj zostawię. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was serdecznie z Sopotu. Dzisiaj nie jest tak bardzo mroźno, ale musiałem założyć czapkę. A propos czapek. Słuchajcie, to są czapki powerwalkowe. Zobaczcie. Widzicie? Mamy nawet tutaj logo Powerwalka na tej czapce. Wiele osób już zamówiło taką czapkę z tej pierwszej partii, ale mam dobrą wiadomość, będą kolejne. Już w przyszłym tygodniu dojdzie do nas kolejna partia 100 takich czapek, bo jest coraz więcej osób, które poprosiło i chciało zamówić, kupić taką czapkę, więc tam mamy chyba około 40 czy nawet już 50 osób, które czeka na te czapki. A jeżeli ktoś z Was chciałby też mieć taką czapkę, to napiszcie proszę maila na adres kontakt@powerwalk.pl. No i tam Gosia poprowadzi Was i zaopiekuje się Wami w tym temacie. Dziękuję bardzo naszemu partnerowi, platformie Multilife od Benefit Systems, która nas wspiera. Benefit Systems bardzo nas wspiera. Robimy mnóstwo bardzo fajnych rzeczy i projektów wspólnie. Bardzo dziękuję. No i dziękuję Wam za wspólny spacer. Dziękuję też panu profesorowi za to, że tyle mądrych rzeczy
po sobie zostawił i możemy się inspirować jego wiedzą, jego fantastycznym umysłem. Zapraszam Was na jutrzejszy Power Walk, który poprowadzi Gosia Pielichowska. Spotykamy się w niedzielę o 6:15. Ja też oczywiście będę, bo ja na takie spacery chodzę codziennie. Tak jak wielu z Was także. Super, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.